dobry, kochani. Na samym początku chciałam serdecznie podziękować pani Joli oraz pani Beacie za wsparcie mojego kanału poprzez postawienie mi takiej wirtualnej kawki. Raz jeszcze bardzo paniom dziękuję. A jeżeli wy byście chcieli, tak jak panie, wesprzeć mój kanał, to zapraszam do opisu. Tam jest link do Buy Coffee, gdzie można to zrobić. Tam możecie mi właśnie taką wirtualną kawkę postawić. A teraz przechodzę do głównej części odcinka. Pokażę wam, co dzisiaj zrobimy. No bo dzisiaj jest 500 odcinek na kanale. Tak, to już 500 filmów. Naprawdę dużo. Jak na tak krótki okres istnienia kanału, o może tak powiem, to myślę, że tych filmów wyszło sporo. I przedstawiam wam z tej okazji baletnicę Laurę. Jest ona naprawdę spora, jak widzicie. No spokojnie ma 30 cm. Aż później ją zmierzę jeszcze i wam dam znać. I tak, co potrzebujemy, aby tą naszą lalę wykonać? No jest nam potrzebna włóczka. I tutaj potrzebujemy włóczkę na ciałko, włóczkę na butki, sukienkę i tam różne dodatki. I ja tutaj mam wszystko włóczkę Yarnard Jeans i to, włóczkę na włosy i tu również mamy Yarnard Jeans. Dosłownie ociupinkę czarnej oraz białej włóczki, żeby tutaj obrobić oczka. I to już nie Yarnard Jeans, to jest jakaś zwykła z Tediego włóczka. Do tego potrzebujemy szydełko. I ja tutaj dobieram szydełko 2,5 mm, igła oraz nożyczki. A, jeszcze taka jedna informacja. Tutaj od stóp aż po czubek głowy laleczka jest zrobiona bez zszywania. Później będziemy przyszywać włosy i koczek, ale tak to sama laleczka jest bez użycia igły robiona. Także to, co lubię najbardziej. I tak, mamy włóczki, igła, nożyczki, bo potrzebujemy przyszyć włoski. Tutaj kilka dosłownie elementów. Mogą nam się również przydać znaczniki. Wypełnienie. Ja mam kulkę silikonową. Potrzebujemy również bezpieczne oczka. I tutaj do tej lali dobrałam oczka 10 mm. Aż spojrzę na moją rozpiskę, czy coś jeszcze nam jest potrzebne. Wydaje mi się, że chyba powiedziałam o wszystkim. A, mogą nam się przydać szpilki, a nie muszą, ale zawsze dobrze mieć w zanadrzu. Oraz jeżeli będziecie mieli ochotę zrobić lali takie cienie na policzkach oraz kolanka, ja używam zwykłego różu. I to już jest totalnie wszystko, co jest nam potrzebne. Będzie mi miło, jak zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz, tak jak mówiłam, w opisie macie link do Buy Coffee, gdzie możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. Raz jeszcze za wszystkie kawki, kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dobra, chyba wiemy wszystko, także zaczynamy. A jeszcze jedno, kochani, ten wzór, ten tutorial zostanie podzielony na dwie części, na dwa filmy. W pierwszym filmie pokażę wam, jak wykonać butki, nóżki, całe tu ciałko łącznie z rączkami oraz głowę. A w drugiej części, w drugim filmie pokażę wam, jak wykonać włosy, spódniczkę oraz wszystkie tutaj wykończenia. Także bierzemy się już za szydełkowanie. Zaczniemy sobie od wykonania rączek. Rączki są dosyć proste w wykonaniu. I zaczynamy od magicznego kółeczka. I jeżeli nie wiecie, jak zrobić magiczne kółeczko, ja tutaj wkleję wam link. I w tym filmie pokazałam właśnie, jak takie kółeczko wykonać.
I jak już będziemy mieli nasze magiczne kółko, robimy na nim 6 półsłupków. Nie 6, 5. Przepraszam, 5 półsłupków na naszym magicznym kółku. Raz, 2, 3, 4 i 5. Teraz zaciskamy nasze kółeczko i zaczynamy kolejne okrążenie. W tym kolejnym okrążeniu przepraszam, zrobimy 5 razy 2 półsłupki w jednym, czyli wbijamy się tutaj w pierwszy półsłupek pod 2 nitki i robimy 2 półsłupki. Najpierw jeden, a później w tym samym miejscu drugi półsłupek. W kolejnym oczku tak samo 2 półsłupki, w kolejnym 2 półsłupki, w kolejnym 2 półsłupki i w ostatnim, piątym półsłupku 2 półsłupki. Mamy 10 półsłupków na okręgu i teraz okrążeń po właśnie 10 półsłupków wykonujemy 25. Robimy zwyczajnie każdy półsłupek pojedynczy nad półsłupkiem. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i gdy skończymy jedno okrążenie, zaczynamy od razu kolejne i liczymy znowu 1, 2, 3, oj, wbijamy się pod 2 nitki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i w tym momencie już możemy sobie wywrócić na prawą stronę tą rączkę, tak żeby ta niteczka od magicznego kółka była w środku. I tak, kochani, raz jeszcze powtórzę, robimy 25 okrążeń po 10 półsłupków każde okrążenie, a dla tych, którzy nie lubią liczyć okrążeń, na przykład ja, robimy po prostu 250 półsłupków. Tak sobie ciągiem robimy, bo tutaj robimy na tak zwanego ślimaka. Także, kochani, robimy to, ja robię poza kadrem i wracam pod koniec rączki do Was pokazać, jak ją będziemy zszywać. Także bierzemy się za pracę i widzimy się za moment. Przerobione mam wszystkie tutaj półsłupki i teraz po prawej stronie mamy tu szydełko, składamy sobie tak, o, spłaszczamy sobie naszą rękę i wbijając się pod jeden półsłupek, kolejny tutaj i jeden półsłupek po drugiej stronie, przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki mamy pierwszy raz tak, drugi, trzeci i czwarty. 4 razy sobie tak zszywamy półsłupkami. Na koniec robimy oczko ścisłe. Zostawiamy nie za długą niteczkę. Wyciągamy ją. I tak. Rączki wykonujemy 2. Także robimy drugą rączkę. I widzimy się w dalszej części filmu. Teraz bierzemy sobie kolorek drugi, bo zaczniemy wykonywać buta.
Robimy magiczne kółko. I teraz na naszym magicznym kółeczku robimy 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy je i zaczynamy drugie okrążenie. Wykonujemy 6 powtórzeń, 6 razy 2 półsłupki w jednym półsłupku. Raz i dwa. Raz i dwa. Drugie powtórzenie. 1 i 2. Trzecie powtórzenie. Pierwszy i drugi półsłupek. Czwarte powtórzenie. Raz i dwa. Piąte powtórzenie. I raz i dwa. Szóste powtórzenie. Mamy 6 razy 2 półsłupki w jednym i po tym okrążeniu mamy 12 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek. Jeden pojedynczy nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Drugie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Szóste powtórzenie. Kolejne. Po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. I lecimy. Drugie powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Kolejne półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. O, i to było szóste powtórzenie. A wiem to przez to, że spójrzcie, widać tutaj, jak są pojedyncze półsłupki. Raz i 2 i 2 w jednym. I to już kolejne są. Jakbym tutaj miała jeden pojedynczy półsłupek i 2 w jednym, to bym wiedziała, że jeszcze muszę wykonać to powtórzenie. Teraz mamy 24 półsłupki na okręgu. I wykonamy w kolejnym okrążeniu 24 półsłupki, ale będziemy je robić tylko w tą dalszą niteczkę. Bo jak widzimy, wbijamy się pod dwie nitki. Tu mamy przednią niteczkę i tu mamy tylnią nitkę. I pod tą drugą, tą dalszą nitkę właśnie będziemy się wbijać. I tak 24 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 półsłupki. Widzicie, zrobił nam się tutaj taki rancik. I teraz kolejne 3 okrążenia robimy takie same. Już się wbijamy pod 2 nitki normalnie i na każde okrążenie wykonujemy 24 półsłupki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3 i 24 półsłupki. I dokładnie takich samych okrążeń robimy jeszcze 2. Teraz wykonamy kolejne okrążenie zmniejszające i zrobimy 6 razy 1 półsłupek z 2. Czyli wbijamy się pod przednią niteczkę pierwszego tu wolnego półsłupka nieprzerobionego i pod przednią niteczkę drugiego półsłupka. Teraz przeciągamy włóczkę przez obie te nitki, następnie przez obie pętelki na szydełku. Mamy pierwsze powtórzenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Mamy 6 razy 1 półsłupek z 2 i teraz robimy 12 półsłupków zwykłych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I znowu będziemy tutaj pracować na przednich i tylnych niteczkach. Najpierw przerobimy sobie tą przednią nić i tak robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka. Tu sobie możemy zaznaczyć i znowu w kolejnym oczku oczko ścisłe, oczko łańcuszka, drugie oczko ścisłe, oczko łańcuszka, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, 10, 11, 12, 13, przepraszam, 14, 15, 16, 17 i 18. Teraz w miejscu oczka, znaczy znacznika,
albo pierwszego tego oczka ścisłego robimy oczko ścisłe zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka. Na koniec ucinamy sobie tą nitkę, wyciągamy ją i teraz będziemy się wbijać w te przednie nitki, przepraszam, w tylnie nitki. Tutaj jak zobaczycie, widać dokładnie, że mamy taką, można powiedzieć, linię, taki ścieg. I tak, bierzemy teraz pierwszy kolor ciała. I w tym tej pierwszej nitce przeciągamy tak złożoną w pół włóczkę i przez powstałą pętelkę przeciągamy obie nitki do momentu, aż nam krótsza wyjdzie. I teraz w tym samym miejscu robimy półsłupek. I w sumie tych półsłupków musimy wykonać 18 na tych właśnie nitkach od środka. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10 półsłupek, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. I teraz wbijemy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy tu na samym początku i zaczniemy kolejne okrążenie. Robimy półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem. W ogóle ten pierwszy półsłupek sobie możemy zaznaczyć. Będziemy wiedzieć, gdzie zaczęliśmy okrążenie. Mamy dwa pojedyncze półsłupki i teraz zrobimy 3 razy jeden półsłupek z dwóch. Raz, dwa i 3. I tutaj do końca przerabiamy 10 półsłupków. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mamy w sumie obecnie 15 półsłupków na okręgu. Teraz zrobimy 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, dwa, 3 i jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie. Raz, dwa, 3. Jeden z dwóch. Drugie powtórzenie.
I raz, dwa, trzy i jeden z dwóch. Mamy 12 półsłupków na okręgu. I takich właśnie okrążeń po 12 półsłupków wykonujemy w sumie 250. A dla tych, którym się nie chce liczyć, robimy, nie 250, przepraszam, 25. Sama się przeraziłam. 25 okrążeń po 12 półsłupków każde okrążenie. A dla tych, którym się nie chce liczyć okrążeń, robimy 300 półsłupków, ale po powiedzmy jednym okrążeniu takim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wypchamy sobie stópkę, bo później jakbyśmy mieli już całą nogę, to dużo ciężej nam będzie się wypełnieniem dostać właśnie do stopy. Wypychamy dosyć mocno. Tak. A później dalej pniemy się w górę tej naszej nogi. I tak jak mówiłam, robimy w sumie 25 okrążeń po 12 półsłupków. Każde okrążenie, a dla tych, którym się nie chce liczyć okrążeń, robimy 300 półsłupków. Pracujemy tutaj ślimakiem, więc możemy sobie w taki sposób też liczyć. Przerobiłam całą tutaj nogę i teraz pasuje mi tą nóżkę wypchać. Wypychamy po troszku, upychamy czym mamy, czy to szydełko, długopis, ołówek, drut, czy nawet ostatnio pałeczkami do sushi wypychałam jedną nogę. Także naprawdę czym mamy, tym wypychamy. Wkładamy troszkę wypełnienia i przesuwamy sobie w dół. I wypychamy, tak myślę, do 3 okrążeń od góry. I teraz ważna sprawa, bo gdzieś czasem nam się może zagubić jakieś oczko, jakiś półsłupek.
półsłupki. Gdzieś możemy jeden za dużo dorobić. No zdarza nam się, jesteśmy ludźmi, prawda? Możemy się pomylić. Bo w tym momencie potrzebujemy zszyć tutaj tą nóżkę, ale w taki sposób, że musimy złożyć, jak mamy tu tą część stopy, czyli tu można powiedzieć paluszki. Paluszkami układamy w naszą stronę i musimy sobie albo dorobić parę półsłupków, albo kilka półsłupków spróć, tak, żeby mieć tutaj początek po prawej stronie. I jak już tak będziemy mieli, to wtedy spokojnie możemy zszywać. Zszywamy tak jak ręce, czyli chwytając po 2 półsłupki tutaj. 2, 3, 4, 5. 5 razy tak zszyłam. Patrzymy sobie jeszcze uważnie, czy aby na pewno ten szef mamy tutaj równo z paluszkami. Bo może się tak zdarzyć, że nam się coś krzywo zszyje. Wtedy jedną nogę będziemy mieli tak, a drugą prosto. Tutaj mam już drugą nóżkę zrobioną. Może być, że po prostu jedną mamy tak, a drugą tak. Różnie to wychodzi. Także patrzymy uważnie, kochani, żebyśmy mieli to równo. Zszywamy jedną nóżkę, robimy drugą. Robimy dokładnie to samo z drugą nogą. I widzimy się za chwilę przy dalszej części naszej lali. Zapomniałam Wam powiedzieć, że na końcu robimy jeszcze oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka, nitkę nie za długą zostawiamy, ucinamy, wyciągamy. I tak, kochani, możemy się wziąć za łączenie tych nóg, a jeszcze sobie tylko możemy wszyć niteczki, które nam tutaj się plątają. Ja wszywam tak w nogę tylko, żeby tam nitka nie była widoczna. Prawie się udało. A jednak się udało. No i tak, mamy dwie nasze nogi. Bierzemy znowu kolorek na ubranko. I zaczynamy sobie tutaj na jednej nodze, obojętne na której, wbijamy się w pierwszy tutaj półsłupek. Jak sobie policzymy, mamy raz, 2, 3, 4, 5 półsłupków, bo 5 zszywaliśmy, ale wbijamy się pod tą niteczkę bliżej nas, z tego pierwszego półsłupka. Przeciągamy włóczkę i następnie przez tą pętelkę przeciągamy obie nitki do momentu, aż nam krótsza wyjdzie. I teraz w tym samym miejscu robimy jeden półsłupek na tej samej pojedynczej nitce. Teraz znowu się wbijamy pod tą nitkę bliżej nas. Robimy tutaj półsłupek. Kolejna niteczka z kolejnego półsłupka, ta bliżej nas. Robimy półsłupek. Znowu kolejny. Mamy raz, 2, 3, 4 i 5. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka i bierzemy drugą nogę. I tak samo zaczynamy tutaj pierwszy półsłupek i pojedyncza przednia nitka, robimy półsłupek. W kolejnym półsłupku tak samo, drugi,
kolejnym półsłupku tak samo trzeci i czwarty i piąty półsłupek. Teraz obracamy sobie w taki sposób te nasze nóżki i bierzemy drugą nitkę. Tutaj spójrzcie, zrobiła nam się taka linia tych nitek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wbijamy się pod tą najbliżej szydełka i robimy półsłupek, w kolejnej nitce półsłupek, w kolejnej nitce półsłupek, półsłupek i półsłupek. Teraz oczko łańcuszka i przechodzimy do drugiej nogi. I tutaj również przerobimy te niteczki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Więc mieliśmy 5 półsłupków tutaj na przedniej nitce, oczko łańcuszka 5 półsłupków na przedniej, obróciliśmy 5 półsłupków na tej nitce, co nam została, oczko łańcuszka i 5 półsłupków. I tak się, kochani, prezentuje to okrążenie. Kolejne zaczynamy już w pierwszym tu półsłupku i robimy pierwszy półsłupek. Aż muszę spojrzeć w instrukcję, bo niestety nie pamiętam całego wzoru. Dobra. Teraz tak. Nad każdym półsłupkiem wykonujemy półsłupek plus po jednym półsłupku na oczko łańcuszka. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 półsłupków nad półsłupkami na oczku. Półsłupek. Tą dziurę sobie potem zszyjemy tymi nitkami, co nam tutaj zostały. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na oczku łańcuszka półsłupek. I 5 ostatnich półsłupków również przerabiamy. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. I w sumie, kochani, mamy 22 półsłupki tutaj na okręgu. I w takich okrążeń właśnie, co mają 22 półsłupki, wykonujemy 3. Robimy zwyczajnie każdy półsłupek nad półsłupkiem. Ja to zrobię już poza kadrem i zaraz do Was wracam. Teraz zrobimy 22 półsłupki w tą tylną nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 i 22 półsłupki. Bo tu w tą przednią nitkę, która nam została, będziemy wrabiać sukienkę. Najpierw sobie skończymy tu na długości to ciałko, a później przejdziemy do obrobienia tutaj sukienki. I tak, kochani, teraz już pracując normalnie, robiąc normalne okrążenia, wbijając się pod dwie nitki, wykonujemy aż 16 okrążeń i każde okrążenie ma mieć 22 półsłupki. Raz jeszcze powtórzę, robimy 16 okrążeń po 22 półsłupki każde okrążenie, pracując i wbijając się tutaj pod dwie nitki. Ja to zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. Mamy okrążenia wykonane i teraz jeszcze tą nitką przerobimy tutaj przednią nić, nitki z półsłupków. O. Będziemy robić w każdym półsłupku, w każdej nitce tej przedniej jeden półsłupek i oczko łańcuszka. I tak 22 razy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. Teraz wbijamy się w pierwszy półsłupek tutaj, który wykonaliśmy i robimy oczko, już pod dwie nitki, oczko ścisłe, zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka. Na koniec nitkę sobie ucinamy, wyciągamy i chwilowo wracamy do drugiego kolorku, do kolorku ciałka, bo będziemy tu pracować na tych tylnych nitkach. Musimy w każdej tej niteczce wykonać jeden półsłupek. Tu sobie dokładamy ten kolorek i w tym samym jeszcze miejscu, tej samej nitce, robimy pierwszy półsłupek. A tutaj w której nitce zaczniemy robić, to już nie ma większego znaczenia. I tak, mamy pierwszy, drugi, trzeci półsłupek, czwarty, piąty, szósty, siódmy,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 półsłupek. I teraz wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy, i w tym półsłupku już robimy pierwszy półsłupek kolejnego okrążenia. I tak, 2 kolejne okrążenia wykonujemy takie same. Robimy po 22 półsłupki. Mamy raz, 2, 3, już normalnie pod 2 niteczki, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i jeszcze jedno takie okrążenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 półsłupki. Teraz dołożymy sobie ręce. Wrobimy je tutaj w naszą pracę. Rączki układamy sobie po bokach, tak jak mamy tutaj nasze paluszki do przodu. O, to zwyczajnie tak po bokach. I teraz, kochani, nie mówię dokładnie, ile półsłupków przerobimy teraz takich bez rąk, bez dołączania rąk, ponieważ tutaj każdy w swoim momencie dołożył tą kremową nitkę tutaj, gdzie się dokładaliśmy do tej tylnej nitki. Ja zrobię na razie jeden półsłupek, drugi i tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4 półsłupki. I tak wbijając się w półsłupki od rączki, w półsłupki ciałka, robimy 3, patrzymy, czy jest w dobrym miejscu ta ręka. Myślę, że będzie ok. Układam sobie nitkę od ręki tu wzdłuż pracy i przerabiam kilka półsłupków.
I dokładam drugą rękę. I tak samo sobie tutaj wyrabiam ją. Patrzymy sobie, czy jest dobrze. No już ewidentnie widać, że nie jest dobrze. Muszę ją sobie przynajmniej jeden albo i nawet 2 półsłupki przesunąć. Tu jest właśnie ważne, żeby sobie przykładać, sprawdzać. I znowu sprawdzamy. I teraz myślę, że jest już ok. Jest równo po 2 stronach. I tak między jedną ręką a drugą miałam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 półsłupków. Więc miałam 2 półsłupki na początku, 2 razy po 4 na rękę, czyli w sumie 10 plus 9, 19. A mamy mieć 20. 2 półsłupki, więc jeszcze 3 półsłupki do końca okrążenia przerabiam. Wy też sobie, kochani, tak zsumujcie. O. I jest zamontowana. I jedna, i druga ręka. Ucinamy sobie te niteczki. I możemy, przepraszam, i możemy sobie zacząć wypychać tutaj brzuszek naszej laleczki. Ponieważ już w kolejnym okrążeniu będziemy zwężać tą naszą pracę i przechodzić do szyi, do głowy. Wypychamy sobie. Jeszcze tutaj. Jak już będziemy mieli szyję gotową, będziemy mogli resztę dopchać. No więc tak. Teraz weźmiemy się za zmniejszanie. Tylko muszę spojrzeć. Tak. Robimy 2 powtórzenia. Każde powtórzenie to 9 pojedynczych półsłupków i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 1 z 2. I raz,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 1 z 2. Mamy 20 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 4 powtórzenia, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 1 z 2. I raz, 2, 3 i 1 z 2. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3 i 1 z 2. Trzecie. I raz, 2, 3, 1 z 2. Czwarte powtórzenie. Kolejne. Aha, po tym okrążeniu mamy 16 półsłupków tutaj na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 4 powtórzenia. Każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. I 1 z 2. Mam pierwsze. Raz, 2, 1 z 2. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 1 z 2. Trzecie. Raz, 2, 1 z 2. Czwarte powtórzenie. Już, kochani, spójrzcie, na jakim etapie jesteśmy. Już nam została tutaj do wykonania głowa. I tak, mamy 12 półsłupków na okręgu. Teraz robimy jedno okrążenie, 12 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I teraz zaczniemy już robić naszą głowę. I tak, aby zacząć naszą głowę, wykonamy 12 powtórzeń, 12 razy dokładnie zrobimy 2 półsłupki w jednym. Czyli raz, 2 w jednym, raz i 2 w jednym, trzecie powtórzenie 2 w jednym, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, 11 i 12 raz zrobiliśmy 2 półsłupki w jednym półsłupku. Kolejne okrążenie. Aha, i po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki. W kolejnym okrążeniu robimy 12 razy półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Znowu półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, 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 półsłupek nad półsłupkiem, 2.
zamotałam. O. Półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym i ostatni 12 raz półsłupek nad półsłupkiem i 2 półsłupki w jednym. Mamy 36 tutaj półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. I znowu raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4. Padła bateria. 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. 6. powtórzenie. Mamy 42 półsłupki na okręgu. Robimy jeszcze jedno poszerzające okrążenie. Wykonamy 6 powtórzeń i każde powtórzenie to jest 6 pojedynczych półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Raz i 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. I kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Mamy 6. powtórzenie. I teraz, kochani, 12 okrążeń wykonujemy takich samych. Każde okrążenie to będzie 48 półsłupków. Tak, teraz jest konkretna przeprawa za nami. Raz jeszcze powtórzę, robimy 12 okrążeń po 48 półsłupków każde okrążenie. Także robimy sobie ślimakiem. Ja to zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę, troszkę dłuższą chwilkę. Teraz, kochani, wypchamy sobie tutaj
resztę ciałka, to co mamy jeszcze niedopchane, bo to jest taki fajny moment na to. Zamontujemy oczka bezpieczne i pochowamy sobie te wszystkie zbędne niteczki, które nam tutaj latają. I tak, oczka zamontujemy sobie mniej więcej w połowie tutaj wysokości całej tu naszej robótki. Mówię mniej więcej, ponieważ każdy sobie może zamontować te oczka tak, jak uważa, że jest ładnie po prostu. Jednemu się będą oczka podobały, które będą szerzej rozstawione, drugiemu, które są bliżej siebie. To już jest, tak jak mówię, kwestia gustu. I tak, ja sobie jeszcze spojrzę, czy aby patrzyła prosto ta laleczka. I tak, zapinamy. Ja, żeby sobie tak zabezpieczyć całkowicie te bezpieczne oczka, przypalam je, uważając, bardzo uważając, żeby sobie nie zrobić czegoś niefajnego, i przyciskam tak w ten sposób. I dzięki temu te nasze bezpieczne oczka będą jeszcze bardziej bezpieczne. Pamiętamy, nie wdychamy tego dymu. I tak, oczka zamontowane. Teraz poszywamy sobie to, co trzeba. Tak, jedną z tych niteczek sobie wszyję w nogę mojej maskotki, a drugą sobie zszyję. Na okrętkę sobie przeszywam. Tak, a później wszywam sobie w nóżkę. Ucinamy te nitki. Tą nitkę sobie wszywam w ciało. Chyba jeszcze tylko, o, tutaj nam niteczka została. Tą nitkę też sobie w kolorek wszywam. Wszywamy. I ucinamy.
Żadne niteczki nam się tu nie plątają. Oczy myślę, że równo zamontowane. Także bierzemy się za kończenie naszej głowy. Przy tych okrążeniach, gdzie zwężamy już głowę, ja sobie lubię użyć znacznika, bo nie liczę powtórzeń, a po prostu jadę sobie dookoła. I tak, w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków, ale pierwszy półsłupek sobie tutaj zaznaczamy znacznikiem bądź jakąś niteczką, czymkolwiek. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 1 z 2. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z 2. Tu sobie wyciągnę znacznik, bo mam ostatnie okrążenie. Raz, 2, 2, 3, 4, 5, 6 i 1 z 2. Mamy 42 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie zaznaczamy sobie tutaj pierwszy półsłupek. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 5, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 1 z 2. I ostatnie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. I już widzimy, jak nam się ładnie ta głowa zwęża. Mamy 36 półsłupków po skończeniu tego okrążenia. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie tutaj zaznaczamy. Raz, 2, 3,
4 i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Jeden, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4 i 1 z 2. Wyciągamy znacznik. Kolejne okrążenie to będzie 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to są 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3. Tu sobie pierwszy półsłupek z okrążenia zaznaczamy i 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. 1, 2, 3, 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. I raz, 2, 3, 1 półsłupek z 2. Teraz sobie wypchamy tą naszą głowę. Ja już to zrobię poza kadrem, bo chwilkę to może zająć. Wypychamy główkę naszym wypełnieniem i widzimy się za chwilę. Wypchana. Teraz kolejne zwężające okrążenie. Już jest ich coraz mniej. Teraz robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 słupki pojedyncze. Raz, 2 i 1 z 2. Mamy pierwsze powtórzenie. Raz, 2 i 1 z 2. Drugie. 1 i 2 i 1 z 2. Trzecie. 1 i 2 i 1 z 2. Czwarte powtórzenie. Raz i 2 i 1 z 2. Piąte. Raz i 2 i 1 z 2. Szóste powtórzenie. Oj. Kolejne okrążenie. Wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek i 1 z 2. Pierwsze powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Drugie, półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Trzecie, półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Czwarte i półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Piąte i ostatnie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem
1 z 2 szóste. Powtórzenie. I teraz dopychamy sobie już tutaj do końca tą głowę. I już powoli kończymy ten film. Teraz widzę godzina i 20 minut, także jest taki dosyć długi. Ostatnie okrążenie robimy 6 razy 1 półsłupek z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, i 6 razy 1 półsłupek z 2. Na koniec robimy oczko łańcuszka, ucinamy niteczkę, wyciągamy ją i jeszcze sobie tylko tą nitkę szyjemy. Ucinamy niteczkę i ciałko naszej lali mamy gotowe. W kolejnym filmie zrobimy resztę, a mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jeśli tak było, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, żeby nie przegapić chociażby drugiej części naszego filmiku, oraz do Buy Coffee, gdzie możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.